Dzień dobry, raczej powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo wieczorowa pora. Przygotowałem dzisiaj dla Was bardzo ciekawy sprzęt. Zobaczcie, tak to wygląda. Ups, nie zrzucić. Takie coś, takie coś. Generalnie w warsztacie, mając strugnicę, jest tutaj oczywiście kilka rodzajów zacisków, ale bardzo często brakuje nam możliwości pracy z elementem nie gdzieś tam na dole, musimy się schylać i tak dalej, tylko tutaj, tak? Chcemy pracować dokładnie, nie schylając się blisko oczu i to nie jest takie proste. No bo nawet jak tutaj bym chwycił, ale chcę pracować gdzieś tu. Lipa. I Veritas ma w swojej ofercie taki oto sprzęt. Całość jest pancerna, jak zawsze. I generalnie, jak spojrzycie na ofertę Veritasa, link tam poniżej, to oni mają tych takich akcesoriów dodatkowych do pracy naprawdę całkiem sporą ilość. I co jeden, to lepszy. Zdecydowanie. Więc mamy coś takiego. Tutaj wielka rękojeść z dociskiem. Demontujemy to. Stalowy uchwyt. Ta tarcza do montażu naszych elementów. No i tu jest taka noga. Teraz tak. Jak to zabucować do stołu? Opcja pierwsza. Otwór tutaj. I gdybym miał śrubę na 12, ale calową. Może nawet tak, słuchajcie, czekajcie. Cyk. No ja musiałem to dokręcić, nie? Czyli to jest opcja pierwsza. Opcja druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeśli tutaj bym wywiercił otwory, przygotował mufy gwintowane, to mógłbym sobie zrobić, nie wiem, tak albo tak, miejsce do montażu tego elementu. Jest opcja trzecia. Zwróćcie uwagę, że tu jest płaskie i tu jest płaskie. Więc możemy użyć co? No weźmy sobie to jako dystans. Wrzucę tu. Tak. Mocujemy. Ściskam i tutaj już mam zamocowaną tą bazę. Czyli 3 opcje montażu do blatu strugnicy. Dobra. I teraz to miejsce. No olbrzymie, tak? Bo tutaj jest też 14-16 mm czpień i wielka rączka, która daje Wam faktycznie możliwość mocnego docisku bez użycia siły. Tak, duża dźwignia. Tutaj widzimy jeszcze, że są takie nacięcia i możemy sobie przestawiać to. No i po zmianie oczywiście dociskamy, tak? O, teraz. Dobra. Coś zróbmy konkretnego, tak? No to weźmy sobie może, niech to będzie tutaj w tym zacisku jeszcze raz, sorry. Te dźwięki, nie? To tak. Straszne. Dobra. No i teraz mocujemy sobie. No weźmy najpierw nawet ten kawałek. Ciach. Może na 2 śruby starczy.
tak. No i zobaczcie. Jest to już ustawione. Będę chciał tym kręcić. To sobie kręcę. Bierzemy jakiś tam sprzęt do pracy. I pracujemy. To jest rzecz pierwsza. Tak. Możemy to wysuwać, możemy to obracać. Tutaj z tym mocowaniem muszę jeszcze trochę inaczej wymyśleć. Przygotuję po prostu otwory w stole. Wstawię tam mufy i zrobię takie miejsce dedykowane, nie wiem, z jednej strony czy z drugiej strony. Tak, żeby można było tym normalnie pracować. Ale zobaczmy coś ciekawszego jeszcze. Bo przy takich pracach też zależy nam na tym, żeby ta praca trzymała się jak najbardziej stabilnie, nie? Ciach, coś innego, większego. Dobra, niech będzie na 2. Mocujemy, przykręcamy i możemy pracować. Nie wiem, może dremelem? I obrabiamy to 2 lata, nie? Tyle w temacie. Uniwersalne imadło, rzeźbiarskie, snycerskie, może do malowania. Co wy myślicie, tak będzie. Tak czy inaczej, warto mieć w swoim warsztacie coś takiego, co będzie pozwalało wam mocować materiały obrabiane w inny sposób niż tradycyjne imadła stolarskie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję w takim razie. Widzimy się niedługo. Cześć, hej.